Wszyscy ludzie będą siostrami. To próba feministycznego zawłaszczenia uniwersalistycznej idei braterstwa. Tytuł wystawy został zaczerpnięty z pracy Alana Sekiuli, Alle Menschen werden Schwestern, plakatu przedstawiającego robotnika globalnego południa, zaprojektowanego na szczyt alterglobalistyczny. Idea siostrzeństwa opiera się bowiem na analizie pracy kobiet czy opresji kobiet, zarówno na rynku pracy, jak i w niewidocznej przestrzeni gospodarstwa domowego, ale zakłada wchodzenie w szukanie politycznych solidarności również z innymi opresjonowanymi grupami. A więc jest to idea, do której różnica płciowa jest punktem wyjścia, ale zakłada ona, że siostrzeństwo jest potencjalnie otwartą płciową kategorią. Wystawa miała w zamierzeniu przetestować ideę siostrzeństwa w obszarze pracy, produkcji i reprodukcji życia, bowiem ten obszar bardzo często brutalnie weryfikuje różnego rodzaju ideały. A więc jeszcze powracając do tytułu wystawy, drugim punktem wyjścia był tekst Ody do radości i zawarty tam slogan „Wszyscy ludzie będą braćmi”. Wystawa miała charakter subiektywnego, achronologicznego eseju wizualnego. Wybrałam kilka momentów historycznych, kluczowych dla stworzenia historii o siostrzeństwie. Punktem wyjścia były lata 60. i 70. w międzynarodowej sztuce feministycznej. To wówczas pojawiają się trzy bardzo ważne wątki, które zostały wyartykułowane na wystawie. Po pierwsze, artystki angażowały się w kwestie niewidoczności pracy opiekuńczej, pracy domowej, czy tego, co socjalistyczne feministki nazywają obszarem reprodukcji życia. I tutaj dwie odpowiedzi powstały na to pytanie. Z jednej strony próba włączenia tego obszaru w ekonomię polityczną głównego nurtu, albo przeciwnie, pomyślenie o zarządzaniu całą planetą, jak oikos, jako gospodarstwie domowym i wykorzystanie doświadczenia troski i miłości z pracy opiekuńczej, w ogóle w myśleniu o zasobach, o innych ludziach, o zmienieniu podmiotów i celów ekonomii. Ponadto artystki prezentowane na wystawie, jak na przykład Ania Warda czy Joe Spence, konfrontują się czy próbują dokonać dekolonizacji kobiecego ciała z seksistowskiego i utowarowiającego spojrzenia komercyjnych mediów. Ponadto są tu prace takich artystek jak Margaret Harrison czy Hackney Flashers, które zajmowały się, czy Berwick Street Film Collective, którzy angażowali się w zjawiska takie, czy nagłośnienie takich zjawisk jak feminizacja biedy i nierówności, hierarchię w odpłatnym miejscu pracy ze względu na płeć. I to jest bardzo istotne, że wystawa pokazuje ten radykalny moment historii, czy radykalnych ruchów społecznych jako ciągle niedokończony, niespełniony w warunkach globalnej gospodarki kapitalistycznej.